Witam Was wszystkich. Chimichanga, co to jest, z czym to się je, jak to się je? No właśnie, śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, sylwester, impreza inna. Przesadzam trochę? No nie całkiem. Uwierzcie mi, jest to bardzo dobre, genialne i smaczne danie, które odkryłem niedawno, mniej więcej około 2 miesiące temu. A to dzięki jednemu z widzów, który rzucił mi wyzwanie i powiedział, napisał konkretnie na live: Tynio, zrób chimichangę. No i stwierdziłem, czekaj, jeżeli Łukasz 1980 napisał chimichanga, co to jest? Zagłębiłem się. Okazało się, że jest to tortilla wrzucona na głęboki olej z kilkoma dodatkami. Między innymi fasola, serek i jeszcze tam jest mięso mielone. Tak jest, także plus przyprawy oczywiście i dodatki. Także nic trudnego. Podejmuję to wezwanie i rękawice zakładam, idę do kuchni. Okazało się, niestety, mimo tego, że oglądałem kilka przepisów, mimo tego, że bacznie to oglądałem, to danie ociekało tłuszczem. Uwierzcie mi, ta tortilla była tłusta, kapało to, kombinowałem, temperatury były podane, 170, 180 stopni. Dawałem 180 stopni, nawet 185. Kiedy już to zaczęło się przypalać, ta tortilla bardzo szybko z wierzchu, a i tak danie nie wychodziło tak, jak powinno być. Nie pasowało mi, a mojej rodzinie tym bardziej. Nikt nie chciał tego jeść. Stwierdziłem, nie nazywałbym się Tynio, gdybym nie podjął tutaj wyzwania jeszcze mocniej i zmienił i zmodyfikował to. Ale z pomocą mi przyszedł nie kto inny jak Deadpool, który, jak się okazało, on nie całkiem lubiał to danie, chociaż jest to sugerowane, on lubiał to słowo chimichanga, a między innymi w to słowo wplatał mięso i to takie konkretne. Time to make the chimichangas. Tak jest. No i co się okazało? Powiedział mi, Tynio, nie wrzucaj na głęboki olej. Weź delikatnie, tylko i wyłącznie oleju nalej na patelnię, podsmaż to do piekarnika i w tym momencie termoobieg będzie rewelacja. Tak jest. Zrobiłem 6 razy. Moja rodzina już miała chyba dosyć, chociaż po 6 razach stwierdziła, jest tak dobre, tak idealne, dawaj na kanał. I wylądowało. Po tym długim wstępie bardzo Was zachęcam. Oglądnijcie chimichangę, a niedługo jeszcze będzie inny przepis, chociaż bardzo podobny, z kurczakiem, bez mojego gadania. Także co? Do zobaczenia. Dziękuję za subskrypcję, za lajkowanie. No i co? Smacznego. Cześć. Przekroję sobie, zobaczymy, jak to wygląda. Ale to chrupiące jest. Ale gorące. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Ok, mamy tutaj salsę domową oraz właśnie coś ostrego. To jest przyprawa kamisa, nie ostra, łagodna, nie przez przypadek się tu znalazła i nie jest to reklama, bo nikt mi za to nie zapłacił. Później powiem Wam, o co chodzi. Przyprawa, jak widzicie, dorzucona, papryka słodka, jedna papryka słodka, druga wędzona, pomieszany kmin rzymski, czyli kumin oraz troszeczkę kolendry. Obie te przyprawy naprawdę tutaj wzbogacają nie tylko aromatem, ale i smakiem to danie. Dobrze wymieszać w moździerzu, zgnieść w moździerzu. Ja tutaj jeszcze sól zawsze dodaję, żeby to właśnie miało większy efekt. Jeżeli macie już takie właśnie zmielone, nie ma problemu, dajcie, ale one zawsze troszeczkę będą mniej aromatyczne. Ok, co robimy? Mieszamy. Musimy teraz dobrze wymieszać, dobrze to wszystko ze sobą połączyć. A czemu akurat kamisa? Dzięki temu, że jest delikatna, nie będziecie musieli po prostu mieć mega ostrej, a zawsze możecie sobie tą ostrość podregulować. To jest jedyna na rynku, jaką spotkałem, nieostra, meksykańska przyprawa, już mieszanka. Cebulka na mniejszą lub na średnią kostkę, ale im mniejsza, tym lepiej. I pakujemy ją, ona będzie czekać na swoją kolej. Po tym wszystkim czosnek. Czosnek 2 ząbki, tylko 2 ząbki. Czosnek ma zaakcentować tylko minimalnie. On nie ma być bardzo ostry, on ma być tylko akcentowany w tym daniu, nic więcej.
Salsa, domowa salsa, ja polecam 2-3 łyżki, takie konkretne. Ta salsa jest przepyszna i nie jest ostra. Będziecie mieli ostrzejszą, w tym momencie mniej ostrego dodacie. 2 puszki fasoli. 1 czarna lub czerwona może być i biała. Białą wylewamy całą z zawartością, z zalewą, a czarną czy czerwoną tylko i wyłącznie samą fasolę. Naprawdę na rozgrzany olej tutaj wrzucamy cebulkę. Ja tutaj cebulkę jedną patrzę. Jeżeli ona tańczy, zaczyna się właśnie tak skwierczeć, to wtedy wrzucam resztę. Wcześniej nie wrzucajcie. Po co ona ma ten tłuszcz właśnie wciągać? Tam ona ma się jak najbardziej zesmażyć, taki zeszklona ona ma być. Dodaję zawsze soli. Dlaczego? Ponieważ ta sól też pomaga wyciągać tą wodę i od razu też przyprawia tą cebulkę. Na sam koniec smażenia, dosłownie na minutkę, półtorej, wrzucam czosnek. No i później właśnie dodajemy esencję smaków, czyli mięso z przyprawami. I to ja smażę partiami, żeby nie obniżać za bardzo temperaturę patelni. Dodając powolutku rozdrabniać trzeba. Im bardziej rozdrobnione, tym lepiej. A jeżeli będziecie mieli grudki, nie martwcie się, poradzimy coś na to. Jest gotowe praktycznie, tylko i wyłącznie trochę soli. No właśnie, ta sól lepiej dodać mniej niż za dużo. I do tego wszystkiego dodajemy ostrość. Ta ostrość musi być tutaj zauważalna. Wcześniej tutaj przykryłem dosłownie na chwilkę, 2, 3, 4 minuty, żeby się przyprażyło. Dodajemy tą salsę. Jeżeli macie ostrzejszą salsę, to w tym momencie mniej ostrego dodajecie. Jeżeli macie, tak jak ja, bardzo delikatną salsę, dorzucacie minimum łyżeczkę, 1,5 łyżeczki czegoś ostrego. To nie ma być ostre, to nie ma palić, to ma być lekko pikantne. Ok, my mamy już tutaj gotowe to mięso. Więcej już nie będzie obróbce tutaj poddawane, także usmażcie konkretnie tak jak ja widzieliście. Ja to pod przykryciem dodatkowo też robiłem, żeby ono nie było ani grama surowe. Ta sama patelnia, ufaflana, brudna i ze smakami, dorzucamy tutaj fasolę. Z tą zalewą właśnie. Dzięki temu ta zalewa jeszcze wypłucze te smaki, które jeszcze gdzieś tu się ukrywają. Smażymy tak długo, aż wszystko zacznie gęstnieć. Nie dodawajcie soli. Ja w karmocieradzie nie dodawałam, bo moja fasola była słonawa. Dodałem troszeczkę tylko pieprzu, żeby miała do smaku. Jest praktycznie gotowa. Zobaczcie, jak gęsta jest. I teraz do tego naszego mięsa dorzucamy naszą fasolę. Ona jest tak mięciutka, ona się rozpada i taka właśnie ma być. I my teraz wykorzystamy, słuchajcie, tłuczek do ziemniaków. Wszystko rozdrobnimy na taką, jak ja to nazywam, mamałygę, na taką breję. Tak jest, tak to ma być. Próbujemy, czy soli nie dodać, czy czegoś ostrego. Ja tutaj dodałem znowu jeszcze troszeczkę ostrego. To danie musi być ostre, ono nie może być nijakie. Ale powtarzam, nie może być bardzo ostre. Możemy to odłożyć na kilka godzin do lodówki lub do ostygnięcia. Ja to trzymam całą noc w lodówce, uwierzcie mi, całą dobę spokojnie i w tym wytrzyma. I teraz dajemy 2 konkretne takie kopiaste łyżeczki i układamy na takiego ala krokiecika, który znowu ja dodaję tej ostrości, no bo lubię ostre. Ktoś, kto nie lubi, w tym momencie nie otrzymuje tego, bo już jest sama potrawa ostra. Dorzucamy garść taką konkretną z sera. Ja tutaj ser cheddar zastosowałem, ale może być mozzarella, czy ewentualnie nawet gouda. Tak jest, nasza gouda krajowa też może. To jest druga opcja, bardzo ciekawa, z czymś freshem, odświeżającym, czyli trochę ostrego i tutaj dodaję miętę. Naprawdę pierwszy raz jadłem to z miętą, jaką to robi robotę, jaki to robi po prostu aromat. Jak ktoś lubi eksperymentować, zróbcie z miętą. Chociaż raz, chociaż jednego takiego właśnie chimichangę, taką jedną. Chciałem powiedzieć krokieta. Chimichangę. No i zawijamy. Naprawdę ja byłem w szoku, jakie to jest aromatyczne i smaczne. Zresztą nie tylko ja, bo były osoby, które też to próbowały i zachwycały się tym smakiem przebogatym. Zaznaczam, które to jest właśnie z miętą. Lecimy tak jak Deadpool powiedział. Na bardzo małą ilość oleju, nie dużo, troszeczkę. Podgrzewamy na maksa i dosłownie minuta, 2 z każdej strony. Pierwsza sprawa, pokładźcie tym dołem właśnie zawiniętym, dzięki temu to się już nie będzie rozwijać. Troszeczkę, widzicie jak się lekko podpiekło i teraz z drugiej strony podpiekam dosłownie na chwilkę, też znowu około 2 minut, może trochę
krócej. Bo zobaczcie, ja po ponad 2 minutach miałem coś takiego, ale to też jest dobre. I teraz to wszystko wyciągamy, wykładamy. Jeszcze ten farsz w środku nie jest mega gorący, ale też nie jest chrupiąca z wierzchu. Do nagrzanego piekarnika 160-170, najlepiej jakbyście mieli termobieg, to wtedy krócej troszeczkę, może być bez termobiegu, góra-dół. Tak jest, gotowe. O, cześć. Ja ciebie też kocham. No właśnie, Deadpoolowi się spodobał mój przepis. Był szczęśliwy, że zastosowałem właśnie mniejszą ilość oleju, który po prostu wtargnął do środka. Pięknie przybieramy. Możemy posypać serem, on się genialnie tutaj rozpuści i będzie taki lekko ciągnący. No i co? Słuchajcie, to jest gotowe. Naprawdę, to jest gotowe. Bardzo wam dziękuję. Zachęcam do oglądania następnych filmików. Trzymajcie się, a Deadpool jeszcze do mnie kiedyś wpadnie. Cześć! You're still here. Wy jeszcze tutaj? It's over. Już po filmie. Nara.